heilsames Bild, ein heilsames Bild. Das Bild der Mensch eigentlich nur Erasmus. Dzień dobry, witamy dzisiaj z bardzo szczególnego miejsca, z Teremisek, z Puszczy Białowieskiej. Naszym gościem kolejnego odcinka Byll Talks jest Adam Wajrak, ja nazywam się Anna Maria Stolarek, jestem dyrektorką Fundacji imienia Heinricha Bölla. Adam Wajrak, twarz Puszczy Białowieskiej, przyrodnik, dziennikarz, autor książek, polski David Attenborough, niektórzy mówią... Gruba przesada. Nie Ktoś... jestem tak stary. Mieszka z żoną Nurią, która jest Hiszpanką, właściwie w środku Puszczy Białowieskiej, obserwuje ją. Dlaczego to miejsce jest tak szczególne? To dla mnie to jest miejsce, które jest taką moją zawodową przygodą i ludzką przygodą, bo Puszcza jest takim miejscem, gdzie ja po prostu wychodzę te 500 metrów, przychodzę do tego cudownego lasu. I nie chodzę daleko, tylko zawsze coś spotykam, coś widzę, coś co mnie zainteresuje, jakieś grzyby, żubry, dzięcioły, suweczkę. Chociaż suweczkę ostatnio miałem w ogrodzie, to taka najmniejsza europejska sowa. A z drugiej strony to jest miejsce absolutnie unikalne, bo to jest ostatni tak dobrze zachowany nizinny las strefy umiarkowanej. I właściwie las, który powinien być bardzo typowy dla całej Europy, w większości Europy, dla części Stanów Zjednoczonych i może kawałka Kanady nawet, a tymczasem z tych wielkich połaci lasów, właśnie nizinnych lasów strefy umiarkowanej, największy kawałek, jaki nam został, choć bardzo mały, to jest Puszcza Białowieska. I to jest niesamowite, bo to jest trochę tak jak obcowanie z żywym organizmem, z żywym ekosystemem, który ma w sobie gigantyczną przeszłość, taką przeszłość sięgającą 10 tysięcy lat wstecz. I tą przeszłość widać. I tą przeszłość widać, tak, i widać ją w procesach ekologicznych, widać ją w gatunkach, widać ją w tym, jak to jest nieoczekiwane, jak to jest dynamiczne wszystko. I to jest coś niebywałego. Z jednej strony, a z drugiej strony jest czymś tak strasznie smutnym, że coś, co kiedyś było przecież bardzo powszechne, musiało być bardzo powszechne, my ludzie tak szybko zredukowaliśmy do takiego malutkiego kawałeczka, który też by zapewne nie przetrwał, gdyby jakiś król nie wpadł na pomysł, że chce polować na żubry, a później nie przejął tego jakiś car i dojechało to w jakiś sposób do naszych czasów. To ostatnie takie miejsce w Europie, Puszcza Białowieska. W jakim jest stanie? Ona jest w stanie, ona leczy rany. Historia taka zła Puszczy Białowieskiej zaczęła się w 1915 roku, kiedy tutaj wkroczyły wojska niemieckie. Niemcy zobaczyli bardzo duże drzewa olbrzymie, w Europie już takich nigdzie prawie nie było, wielkie zwierzęta. Nie wiem, zatelegrafowali, zapewne nie dzwonili, więc zatelegrafowali wtedy po swoich specjalistów z kolonii w Afryce i rozpoczęła się tutaj wielka wycinka, zbudowano kolejki, przerzucono fabryki drewna, destylarnię drewna z Belgii, która wtedy była zdobyta. No, na całe szczęście dla nas tutaj i dla Puszczy pojawił się też człowiek, był na miejscu człowiek, genialny przyrodnik niemiecki, Hugo Konwenz, dyrektor Muzeum Historii Naturalnej w Gdańsku i twórca w ogóle właściwie nowoczesnej ochrony przyrody w Europie. I on zrobił niebywałą rzecz, bo on wywalczył kilka tysięcy hektarów, mówi się, że 3000 hektarów, później to polskie władze powiększyły do 5, lasu, do którego właściwie bardzo był już te kolejki były podciągnięte, tak? On kursował między Białowieżą a Berlinem i zrobił coś niebywałego, to znaczy, żeby była jasność, te 3000 hektarów, to na ówczesne czasy, to była olbrzymia historia, bo Hugo Konwenz tworzył w tym czasie parki narodowe w Szwecji, też pomagał je tworzyć i one mają po kilkaset hektarów, no tam 1000 hektarów, ale 3000 hektarów na terenie, który no de facto był okupowany, tak?
no to jest niesamowita rzecz i dzięki temu wiemy, tak najważniejsza część puszczy przetrwała. Więc jakby mamy po części ją pociętą, ona bardzo szybko te rany goi. W lepszym stanie jest na pewno po białoruskiej stronie, bo te cięcia tam się skończyły dość szybko. Polskie władze przed wojną niestety bardzo mocno cięły Puszczę Białowieską. Często się zrzuca, to mnie akurat nie lubię takich nieprawd historycznych, często się zrzuca te główne cięcia na angielską firmę Century, że oni cięli strasznie dużo. Otóż cięli dużo, rzeczywiście olbrzymie ilości, natomiast polskie Lasy Państwowe zaraz, które przejęły puszczę po nich, cięły równie dużo, a może i czasami więcej. Więc puszcza w tej chwili, szczególnie ta puszcza po polskiej stronie, poza tym rezerwatem ścisłym, wspaniałym, właśnie ocalonym między innymi przez Hugona Konwenca, później wywalczonym przez polskich przyrodników, bo też była chrapka na to, żeby go przed wojną zlikwidować, to jest taki patchwork. To jest taki patchwork przekształconych lasów, wspaniałych lasów, które same się odnowiły, lasów, które są super naturalne i piękne i to wszystko jest jakby przez to też jest bardzo interesujące. Czyli puszcza właściwie w swojej takiej formie pierwotnej była do 1915 roku. 15 roku, to znaczy tam było jedna taka jedno historyczne wcięcie, kiedy przyszły tu zabory rosyjskie, to na początku caryca Katarzyna oddała kawałek puszczy jakiemuś swojemu faworytowi i mamy takie trójkątne wcięcie, ale władze carskie bardzo szybko się zorientowały, że to jest jednak wspaniały kawałek lasu i odebrały tym wszystkim arystokratom, które to porozdawały i bardzo szybko zatrzymały wycinkę. W pewnym momencie był nawet na początku XIX wieku był taki czas, kiedy tu nie tylko nic nie wycinano, ale też absolutnie nie polowano. To był taki chyba najlepszy czas w historii puszczy. I to zrobił któryś z tych liberalnych carów, takich bardzo to był dobry czas, ale można powiedzieć jedno o Puszczy Białowieskiej, że ona ma tą ciągłość przez te 10 000 lat, pomimo tych ran zadanych, jednak jest najlepiej zachowana, nie ma takiego drugiego, tak dobrze zachowanego nizinnego lasu w Europie i być może w Ameryce Północnej, jeśli chodzi o tą strefę umiarkowaną. I ma niezwykłą zdolność do regeneracji. Niezwykłą zdolność do regeneracji. To jest po prostu coś niesamowitego. To jest dziedzictwo UNESCO. Mamy tutaj rezerwat ścisły. Mimo wszystko, mimo tego mamy też zapędy polityków, żeby jakoś nie lubią za bardzo tej puszczy. Tak mogłoby się wydawać, że cały czas są różne wycinki, są próby ingerencji w naturę, w faunę, we florę. Czym to się może skończyć? Jaka tutaj jest sytuacja? To znaczy, teraz? to jest bardzo niedobre. To znaczy, to jest niedobre na kilku poziomach. To znaczy, niedobre przede wszystkim, że my tracimy jakieś wartości przyrodnicze. Ja się czuję okradziony. To znaczy, czuję się osobiście okradziony. Na przykład tutaj za rzeką Łutownią jest tak zwana bliczat ryba. Ja tam chodziłem obserwować dzięcioły trójpalczaste. To są takie bardzo fajne, rzadkie dzięcioły, które mają które mają żółtą czapeczkę i tym się właśnie charakteryzują. Inne dzięcioły mają czerwoną. Bardzo je lubię. One się nie boją człowieka w ogóle. Można czasami podejść bardzo blisko do takiego dzięcioła trójpalczastego, ale muszą mieć zamierające świerki. I ten teren zmiażdżono całkowicie, zniszczono po prostu harwesterami. Nie wiem po co zupełnie. Nie wiem, tam nie było dróg, była jakaś mała jedna ścieżka taka w lesie. Rozjechano to, zmiażdżono. Więc są olbrzymie straty przyrodnicze takich wycinek. Zawsze będą olbrzymie straty przyrodnicze. I druga rzecz to jest strata dla mnie jako dla Polaka, bo my historia sprawiła tak, że mamy obiekt na miarę, nie wiem, wielkiej rafy koralowej albo Yellowstone
czegoś takiego. No, Puszcza Białowieska jest wymieniana w jednej linii właśnie z Yellowstone, właśnie z Serengeti, wszędzie i Yellowstone jest chronione i Serengeti jest chronione i, i Wielka Rafa Koralowa jest chroniona, a my Polacy po prostu od tych 100 lat, bo to jest od tego właściwie 1918 roku, nie potrafimy utworzyć na terenie całej Puszczy Parku Narodowego. Ale To dlaczego? zrobili to Dlaczego? Białorusini. Jest to Ja myślę, że niewiedza, jest, czy nie, to jest... myślę, że to jest bardzo silne lobby leśne w Polsce, które uznaje, że las nie może sobie radzić sam, że las musi być zawsze zagospodarowany i ta puszcza po prostu jest jakimś kolcem, który ich boli, oni by ją na szczęście najchętniej ją chyba by całą po prostu wycięli i zasadzili od nowa, tak jak im się podoba. I to jest przerażające, że jakby nie jesteśmy w stanie w Polsce tego przeskoczyć. Białorusini, proszę bardzo, Park Narodowy, 60 tysięcy hektarów w ochronie ścisłej, zajęli się sprawami ważnymi, czyli wodą w puszczy, walczą z melioracjami, spróbują je zatamować i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby Białoruś zachowuje się wspaniale, kraj niedemokratyczny, kraj z dyktaturą, a Polska, członek Unii Europejskiej, cały czas jakieś awantury. I to mnie to boli jako Polaka, mnie to szczerze mówiąc obraża jako Polaka, tak? Bo to jest jakby dla mnie mój patriotyzm jest oparty na tym, że ja mam przyrodę, że mam żubry, że mam tego dzięcioła trójpalczastego z tą żółtą czapeczką, że suweczka jest, że jest ten dziki, wspaniały las. I to jest dla mnie tak samo ważne jak Wawel, jak Wilanów, jak wszystkie kulturowe rzeczy, które świadczą o naszej identyfikacji narodowej. A tu traktujemy to, jakby to było, jakby to można było po prostu sprzedawać na deski. W swoim artykule Piotr Daszkiewicz wysuwa ciekawą propozycję dla państwa, jeżeli szuka ona źródeł szybkiego dochodu. Oto można by było sprzedać Wawel na cegłę. Pomyśleć, ile tych cegieł i jaką furę pieniędzy można by było za to dostać. Czyż Puszcza Białowieska, zapytuje autor, nie równa Wawelowi jako zabytek? I to nie tylko polski, ale ogólnoeuropejski? Czesław Miłosz, sprzedać Wawel na cegłę, Tygodnik Powszechny. No tak, ale Unia Europejska też zareagowała. Jest decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który powiedział, że żeby zatrzymać wycinki w Puszczy Białowieskiej. Ja muszę powiedzieć, że jestem wielkim fanem Unii Europejskiej. To znaczy, żeby było jasne, w Polsce polski system ochrony przyrody został rozmontowany przez polskich polityków. Zdemontowany, zrobiono z tego właściwie wydmuszkę. I jedyny jako tako działający system ochrony przyrody to jest system ochrony przyrody związany z Naturą 2000, który przyszedł z Unią Europejską. On jest toporny, on ma swoje wady, on jest czasami nieskuteczny, ale też czasami działa w przeciwieństwie do polskiego. I to jest też coś przerażającego, że my, żeby ocalić taki skarb, musimy liczyć na pomoc Unii Europejskiej. Znaczy, z jednej strony to jest przerażające z punktu widzenia polskiego, a z drugiej strony dla mnie, jako też Europejczyka, jest wspaniałe, bo ja wiem, po co mam zjednoczoną Europę. To znaczy, ja wiem, że zjednoczona Europa to nie są tylko pieniądze na infrastrukturę, na autostrady, że to są również pieniądze na ochronę wartości. I że to nie tylko są pieniądze, ale też działania prawne chroniące wartości. Ja bardzo chciałbym, żeby to poszło dalej, żebyśmy się dorobili wspólnej polityki leśnej, żebyśmy jakby chronili takie rzeczy skuteczniej, tak, w Europie. I myślę, że się tego dorobimy, ale jak na razie Unia Europejska to jest jedyny działający mechanizm ochrony przyrody w Polsce. To, że my nie mordujemy wilków, to jest dzięki temu, że Unia Europejska mówi hello, zaraz dyrektywa siedliskowa albo habitatowa, nie róbcie tego. To, że Puszczę Białowieską udało się ocalić, że te 3,5 roku było najwspanialszym czasem, miejmy nadzieję, że dalej będzie w historii Puszczy Białowieskiej od 1915 roku, to zawdzięczamy obywatelskim protestom i Unii Europejskiej, zdecydowanej reakcji.
I też to jest tak, że dzięki temu no to też jest dziedzictwo nie tylko polskie, nie tylko białoruskie, ale również innych Europejczyków, Niemców, Francuzów, Holendrów, Hiszpanów. I tak samo powinni o to dbać. Dokładnie, to jest dziedzictwo europejskie, ale znowu mamy próby wycinek Puszczy Białowieskiej. Tutaj obok Ciebie w budynku jest właśnie, przypomnij mi... Obóz dla Puszczy. Obóz dla Puszczy. I teraz się on przekształcił w Dom Kultury i Przyrody. Dom Kultury i Przyrody, czyli aktywiści, którzy działają, przyrodnicy, aktywiści, którzy działają przeciwko dalszemu niszczeniu tego dziedzictwa europejskiego. Podkreślmy to, że to nie jest tylko polskie, nie jest tylko nie, to tutaj, jest światowe. to jest światowe. Więc oni rzeczywiście działają bardzo sprawnie, przy czym ja wolałbym, żeby nie mieli już okazji do działania przeciwko wycince, ale żeby zajęli się tym, co też potrafią bardzo dobrze robić, edukacją, łączeniem kultury i natury, robią to znakomicie, wspaniale, są to młodzi ludzie z ideałami, którzy robią bardzo piękne rzeczy dla przyrody, dla społeczeństwa, więc wolałbym, żebyśmy się zajmowali tym, niż wycinkami puszczy, bo mówmy się, Puszcza Białowieska to jest 0,6% polskich lasów. To znaczy, jeżeli na świecie mamy w tej chwili trend, żeby wyłączać z gospodarki leśnej kolejne obszary, mam mówić o tym Zielony Ład Unii Europejskiej, mówi się o 25% obszarów leśnych w Polsce do wyłączenia. W Stanach Zjednoczonych administracja Bidena mówi o 30% lądowej części Stanów Zjednoczonych do wyłączenia jako konieczność w epoce kryzysu klimatycznego. Tak? Że my nie tylko powinniśmy przestać ingerować w atmosferę i puszczać kolejne gigatony dwutlenku węgla, ale również przestać ingerować w biosferę w dużej mierze. A my się kłócimy w Polsce o jakieś małe wycinki w 0,6% polskich lasów. Przecież to jest śmieszne, to jest żenujące, to jest jakieś tragiczne w ogóle, tylko dlatego, że jakieś partie się między sobą kłócą w koalicji rządowej i jedna chce pokazać, że coś tam, to dlatego mają nam Wawel rozebrać? No to jest przecież coś strasznego. Ja mam nadzieję, że do tego jednak nie dojdzie, że mamy trochę czasu, żeby to zablokować na poziomie unijnym, na poziomie światowym, na poziomie krajowym i do tego po prostu nie dojdzie. A młodzi ludzie dzięki temu będą mogli się zająć edukacją, nauką, badaniem albo po prostu chodzeniem do lasu i się zachwycaniem tym lasem. Jaki powinien być ten las? Co by było najlepsze właśnie dla Puszczy? Ja bym go zostawił w spokoju po prostu. Zostawiłbym tą Puszczę w spokoju. No to 3,5 roku pokazuje, że te wszystkie obawy, że bez cięć tu się nam zawali, że będą pożary, że będzie kornik, pokazały, że to bzdura. No, pożarów mniej średnio niż w innych lasach w Polsce. Małe pożary, często wywołane przez głupie zaniedbania, typu suche drzewo przy linii energetycznej się przewróciło na linię. Linia zaiskrzyła się, zrobił mały powierzchniowy pożar. Kornik, gradacja się załamała. Zresztą te cykle kornikowe i cykle innych owadów i cykle gryzoni, to jest normalna rzecz tutaj w puszczy. W każdym lesie powinna być normalna. My możemy z puszczy czerpać niezwykłą wiedzę. Moim taką ideą fix, moim takim marzeniem jest to, żeby w Hajnówce, która jest miasteczkiem powstałym, przemysłowym do wycinki puszczy, żeby powstał najlepszy w Europie uniwersytet leśny. I żeby ci młodzi ludzie mogli się tutaj uczyć, jak las się sam zmienia, jak działają te kawałki naturalne puszczy, a jak działają te przekształcone przez człowieka, bo one są tutaj obok siebie. Można to wszystko zobaczyć. I to są rzeczy, na które nie trzeba czekać 100 lat. One jak widać w parę lat, w 5 lat, w 6 lat, w 2 lata, w 3 lata. I to by było coś pięknego dla tego regionu, dla tej części Europy. Mam wielką nadzieję na współpracę z Białorusią, że tam jednak te demokratyczne przemiany nastąpią i kiedyś będziemy mieli znów jedną puszczę, tak jak mamy jedne Bieszczady, jedne Tatry, jedne Alpy, prawda? To Puszcza Białowieska też zasługuje na to, żeby być zlepiona w jeden kawałek, tak jak była przez całe wieki, więc taka mi się wydaje, że to powinna być przyszłość Puszczy. To powinno być nasze takie europejskie Serengeti, Yellowstone. Widziałeś, poszliśmy na łąkę, zobaczyliśmy żubry, jak w Yellowstone, bizon.
Wspomniałeś o żubrach. Puszcza Białowieska bez żubrów jest nie do pomyślenia. Wczoraj miałam to szczęście, że wyszliśmy przed Twój dom praktycznie i spotkaliśmy 3 żubry. Wielkie okazy, naprawdę szczególne wrażenie, które pozostanie w pamięci pewnie na zawsze. Skąd się wzięły żubry? Jak do tego doszło, że tutaj akurat, że to są ostatnie obiekty na świecie, są właśnie tutaj? No, żubry tu można powiedzieć, że zawsze były. To znaczy one były od tych 10 000 lat, chociaż zapewne dawno, dawno temu, tysiące lat temu, było ich mniej tutaj. One zostały de facto, to były zwierzęta otwartych przestrzeni z krajów lasów, one zostały wpędzone do puszczy przez rolnictwo, przez polowania. No i się okazało, że ze względu na ochronę króla, tutaj jest jedyne miejsce, i dokarmianie też, tutaj jest jedyne miejsce, gdzie one mogą czuć się bezpiecznie. Ten żubr w Europie znikał bardzo, bardzo szybko. W XVIII wieku zniknął w Prusach, zniknął w Rumunii i właściwie do XX wieku dotrwały takie tylko 2 dzikie populacje, to znaczy jedna na Kaukazie, ona była bardzo długo nieznana w ogóle, nieznana nauce, i żubr białowieski, który był bardzo dobrze znany nauce, ale to też było tak, że jakby dostęp do niego był bardzo ograniczony. Jak na przykład British Museum prosiło cara o żubra, o okaz, to oni odpowiadali, że mówili, że dobrze, ale musimy poczekać, aż jakiś padnie. Że nie było specjalnego zabijania. Czasami car mógł polować na nie, ale de facto w czasach carskich zabijano bardzo mało żubrów. I one dotrwały do I wojny światowej. Jak mówiłem, zaczęła się ta eksploatacja niemiecka. Ona w pewnym momencie została zatrzymana, również odstrzał żubrów, przez właśnie Hugona Conwenza. Te żubry powoli zaczęły odbudowywać swoją populację, no ale później wojska niemieckie się stąd wycofały. Mieliśmy tu coś na kształt wojny domowej. Przechodziły różne wojska, od polskie, rosyjskie, litewskie też tu były przez krótki czas. No generalnie był jeden wielki bałagan, kłusownictwo i ostatni żubr został zabity prawdopodobnie tutaj żywy w 1919 roku. Szczęście żubrów polegało na tym, że car rozdawał je różnym arystokratycznym przyjaciołom jako prezenty. Całkiem duża część trafiła do Niemiec. Książę Pszczyński miał sporą hodowlę i dzięki temu naukowcy, głównie polscy i niemieccy naukowcy, mogli pokusić się o założenie Europejskiego Towarzystwa albo Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra. I ono właściwie było międzynarodowe, byli tam różni naukowcy, ale to była głównie inicjatywa polsko-niemiecka. Z inicjatywy profesora Stolzmana, ale główną rolę tam ze strony niemieckiej odgrywał dr Kurt Primel i Erna Mohr, taka badaczka żubrów, która bardzo dużo zresztą dla żubrów zrobiła. Dzięki temu żubry udało się ocalić, znaczy udało się tą linię białowieską. Niestety ta kaukaska linia zginęła i zostały tylko mieszańce białowiesko-kaukaskie, natomiast czysta linia kaukaska zginęła i one wróciły tutaj w 1929 roku do hodowli, do zagród, a w 1952 bodajże zostały wypuszczone na wolność. O żubrach można powiedzieć, że to jest absolutny cud, że ta współpraca międzynarodowa, właśnie głównie polsko-niemiecka, doprowadziła do tego, że my mamy europejską megafaunę, tak? Że zwierzę takie, na które polowali neolityczni łowcy gdzieś tam w domu, jest po prostu u mnie za oknem. To jest cud, to jest absolutny cud. Nie udało się to z turem, nie udało się to z dzikim koniem tarpanem i tylko żubr ocalał z tej dużej europejskiej trójki. Jest ich wbrew pozorom bardzo mało, bo mamy 6 000 na świecie. W porównaniu z amerykańskimi bizonami, które są takimi najbliższymi kuzynami, to jest bardzo mało, bo ich jest około 600 000 na świecie. W Polsce mamy ich najwięcej, ponad 2000. Tutaj w Puszczy Białowieskiej największe stado, około 600-700 żubrów. No i one się mają dość dobrze. Oczywiście różne zagrożenia
na nie czyhają, jak to chociażby, że one są bardzo mało różnorodne genetycznie. Właściwie uratowano je tylko z kilku osobników. No i tu też była jakby wielka zasługa Erny Moore, bo ona pilnowała jakby czystości też tego gatunku, żeby tam w czasach nazistowskich były pomysły, żeby je pomieszać z bizonami amerykańskimi, bo Hermann Göring i Lutz Heck, który był taką jego prawą ręką, doszli do wniosku, że one się coś za słabo rozmnażają. I Erna Moore się temu bardzo mocno sprzeciwiła i właściwie ona uratowała, można powiedzieć, tą białowieską, czystą linię. I dzięki niej właśnie mogę sobie patrzeć za okno i widzieć oryginalne żubry, jakie tutaj chodziły przez tysiące lat. Czyli przykład dobrej współpracy polsko-niemieckiej i kobiety, która uratowała, tak, bo ona część jakby megafauny. ona zrobiła niezwykle ważną rzecz, bo ona zaraz po wojnie jakby potrafiła oddzielić, na tyle to kontrolowała, że potrafiła oddzielić te pomieszane żubry z tymi czystymi. I ona też jakby bardzo pilnowała, co było niezwykle ważne, księgi rodowodowe żubrów. Zresztą, co ciekawe, to był też niesamowity gest z jej strony. One były w Niemczech zawsze, od czasu powstania Towarzystwa Ochrony Żubra. Natomiast Erna Moore po wojnie po prostu przewiozła je do Polski. Stwierdziła, że tu jest jakby miejsce żubra i te wszystkie, nie spotkało się, znaczy wiem, że nie spotkało się to z zadowoleniem wielu niemieckich naukowców, ale myślę, że to był też ładny gest, taki gest. Przywiozła je do domu. Przywiozła je do domu, przywiozła jakby też taki gest pojednania, taki bardzo ważny. Zresztą muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, jak się patrzy na te wszystkie zapiski przedwojenne, gdzie te czasy były niezwykle jednak napięte politycznie, tak? A pomimo to i ci naukowcy potrafili bardzo dobrze współpracować. Ten żubr by nie ocalał, gdyby nie współpraca polsko-niemiecka. To w ogóle nie ma mowy, żeby to się udało, bo Polska miała tereny, gdzie on mógł sobie żyć, a w rękach niemieckich były po prostu żubry. Tak? To znaczy jakby to jest najważniejsze. I to by się po prostu nie udało. Też jakby takim cudownym przykładem jest Hugo Konwent i też przed wojną był uhonorowany, kiedy zmarł w 1926 roku. To taki nasz główny polski, nazwijmy go ekolog ówczesny, profesor Schafer, bardzo go uhonorował, także jakby było specjalne oświadczenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody i tak dalej, i tak dalej. O tym się często nie mówi, ja tego też bardzo nie lubię. Często się pomija udział Hugona Konwenca w ochronie puszczy. Często milczy się na temat Kurta Primela i Erny Moore, mówiąc, że że Towarzystwo Ochrony Żubrów to była tylko i wyłącznie polska inicjatywa. To jest nieprawda. A jak wygląda teraz koegzystencja żubrów i ludzi tutaj, w teremiskach na przykład? Bo to Cudownie. takie duże zwierzęta są bardzo i tak wyglądają na łagodne, no ale jednak podejść bym się bała. Nie wiem, czy one przychodzą do ogrodu, podgryzają drzewka. Mogą, jeżeli ogród jest nieogrodzony, mogą przyjść oczywiście, jeżeli są jabłka, ale to są niezwykle spokojne zwierzęta. To są zwierzęta, które naprawdę nie są agresywne. One są wielkie, one znają swoją siłę. One są zwierzętami, które dzięki mądrej polityce, to muszę powiedzieć, że ktoś się wykazał naprawdę mądrością, że właściwie w systemie takim typowym ochrony przyrody jest płacenie za szkody, prawda? Że jeżeli przychodzi wilk, niedźwiedź, żubr, żuraw czy coś zrobi rolnikowi, to się płaci za szkodę i wtedy psychicznie powstaje, nawet jeżeli dostanę pieniądze, to zwierzę szkodzi. A tutaj powstał taki śmieszny system, który mówi, że jakby kontraktujemy z tobą przyjście żubra, że jak ten żubr przyjdzie do ciebie, to dostajesz pieniądze. Czyli żubr jest pożądany, a nie szkodliwy. Nawet jeżeli te pieniądze są takie same, to już jest psychicznie trochę inaczej. I ja ci powiem tak, jak myśmy tu przyjechali z Nurią 20 lat temu, wyszły tutaj za dom 2 żubry, to pół wsi wyleciało z kamieniami, psami, żeby je po prostu przepłoszyć. Miejsce tych zwierząt było w lesie, precz won z naszych oczu. Później, kiedy się zaczynała turystyka, już wieś się trochę podzieliła. Część nie lubiła żubrów, część akceptowała je.
kiedy przyszły te dotacje, to się to kompletnie zmieniło. I żubry dzisiaj, czasami myślę, że jest więcej stogów w teremiskach dla żubrów niż żubrów, które są w stanie je zjeść. Tam podsypywane są różne smakowite rzeczy dla nich. Nikt żubra nie przegania, nikt nie płoszy. Nawet czasami tu ludzie miejscowi się denerwują na fotografów, że za blisko podchodzą do żubrów. I myślę, że to jest też ciekawa rzecz, że tak naprawdę wrócono do starych rozwiązań, bo dano ludziom przywileje za żubry. To, co robił król i co robił car. Ci ludzie byli wolni, nie mieli pańszczyzny, bo były żubry, którymi się opiekowali. Więc jakby de facto jakieś fundusze, na początku norweskie, później leśne, wróciły do roli takiego zbiorowego króla lub cara, i żubry, i tutejsi ludzie wrócili też trochę do korzeni.